To będzie kolejny ekscytujący dzień pełen wrażeń. Nie mam zamiaru podnosić się z Dubska przez 9 godzin. Wtedy siedział, czytał, ale jeszcze mi się chce spać, więc nie umiem mówić zbyt szybko. Co przeżył i co widział, film ten wszystko wam opowie. Jedziemy ogarniać prom. Jest 9 rano, środek nocy. A jak się uda, to za 2 godziny będziemy na rzece. Ogarnie. Nie on. No chyba gdyby nam zleciał do wody, to bym była bardzo niewiadoma. Jeszcze tylko 14 godzin. To nie nasz silnik na razie. To nie nasz, na szczęście. Longboat, czyli długa łódka, nie jest najszybszą i najbardziej komfortową metodą podróży w Laos, ale daje wiele możliwości do obserwacji Mekongu i jego otoczenia. Pierwsze zapiski historyczne o cywilizacji osiedlającej się wokół Mekongu pochodzą z I wieku naszej ery. Chińczycy nazywają Mekong Lansanghyong, czyli gwałtowną rzeką. W Tajlandii i Laos z kolei używa się zwrotu Manam Kong, czyli matka wód. Przypuszczam, że dobrze wiedzieli, jaką integralną rolę odgrywa Mekong w ich życiu. Źródło znajduje się w Tybecie. Przez 4300 km ciągnie się przez Chiny, Birmę, Laos, Kambodżę, Tajlandię, Wietnam, aż po Morze Południowochińskie. Jest to drugi najbardziej zróżnicowany region na świecie zaraz po Amazonii. Żyje tutaj ponad 850 gatunków ryb, 1200 gatunków ptaków i rośnie ponad 20 000 gatunków roślin. Warunki panujące pod wodą sprzyjają rozwojowi ryb. Gigantyczne płaszczki, gigantyczne sumy czy gigantyczne karpie sięgające 1,5 metra nie dziwią już tutaj wędkarzy i rybaków. Choćby na Zalewie Rybnickim. Obecnie na barkach i na brzegach Mekongu mieszka 60 milionów ludzi kompletnie uzależnionych od rzeki. W szczególności Laos, gdzie przeciętny obywatel zjada ponad 150 kg ryżu rocznie, a 80% zawartości białka w diecie stanowią ryby z Mekongu. Zapewne przez to też największa hodowla lądowa ryb na świecie znajduje się właśnie na Mekongu. They are coming back. What? We can't be saying no to everyone now. Za 60 000 kepów mamy nocleg piękny z kiblem. Luksusowy. O, łóżko nawet takie. Miękkie? Jakby. Żyć, nie umierać. Jedziemy gdzieś. Środek nocy. 8 rano. Jeszcze 7 coś. Wczoraj zwiedziliśmy całe miasto Phak Bang. Miasto tranzytowe w drodze do Luang Prabang promem. Właściwie to tu nic nie ma. Oprócz 2 piekarni, no dobra, budek sprzedających coś do jedzenia, restauracji i samych guest house'ów. A propos, to pierwszy dzień, w którym nie ma słonecznego nieba. I nie jest tak ciepło. Jest właściwie go 25 może? 5. Praktycznie mróz. A na tle tej komunistycznej Pragi mogę stwierdzić, że Laos to jeden z 4 krajów w ustroju komunistycznym, który się ostał. Pod silnym naciskiem Wietnamu są i podobno komunizm rządzi, ale na szczęście tego tak bardzo nie widać i oprócz kilku flag i budynków partii na ulicach jest w miarę turystyczny spokój. Ale ludzie dalej giną. Jest dużo inaczej niż teraz. No jest. Jest inaczej jakoś tak, no. Więc jak szliśmy wczoraj w ciemną uliczkę, to bardzo nie chciałam tam iść. Ale mam amerykański nóż, który zwalczy komunizm. Który był ten. Mam go tutaj.
No w każdym razie według rankingów Laos jest 26. najbardziej głodującym krajem na świecie. Ale PKB im rośnie dość szybko, więc turystyka tam na nich pozytywnie wpływa. Otworzyli granice dla turystów i Polaków i Francuzów napływa. Wiza 30-dniowa $30 plus $1 ekstra za usługi. Widzisz, jak się myje? Gdyby nie to, że tutaj rząd w Laos wybudował zaporę, to do Kambodży by szło dopłynąć dokładniej. Ale ktoś tak spieprzył sprawę i stwierdził, że Laos będzie sprzedawał prąd sąsiadom. Pach, jebnie! Ale to było dobre! Się Mekong odwodnił w dolnych partiach, przez co nie można przepłynąć. Czyli główny środek transportowy jest zabity przez to, że sprzedają energię Wietnamowi i Kambodży i Tajlandii. Zarabiają coś z tego? Pewnie nie zarabiają, bo w komunizmie się nie zarabia, w komunizmie się tworzy. Pośpieszny dojechał. Zrobili port 10 km od centrum i ściągają z wiary, która przylatuje, pęgę za 10 km. Nikt normalny chyba nie płynie tą łódką. Oprócz turystów. Jakie wyroby są najbardziej powszechne? Już ci mówiłem raz. Spodnie w sumie. Nie. A co? Jedwab. I robótki ręczne. Ach, bo ty mi tutaj faktami jakimi. No a ja chcę, żebyś fakt też rzucała. To jest profesjonalny wywiad niczym Cejrowski. Teraz powinnaś podejść do tej pani i ją poklepać po policzku i powiedzieć, że jak się jest wesołym, to się z każdym można dogadać. Jesteśmy na targowisku w Luang Prabang. Handluje się po nocach, bo jest zimniej. A ludzie tutaj najchętniej sprzedają wyroby z jedwabiu, bo sami ten jedwab podobno robią. Tudzież wyroby ręczne. Łyżeczki, pierdółki, drewna. Co jeszcze się robi ręcznego? Biżuterię. No, przypominam, że Laos to komunistyczny kraj. Czy sobie tak żyją w tym ustroju przez ostatnie 40 lat, dobrze liczę? Mało? Jak obalili króla w 70 latach, to król zgnił w pierdlu, a sekretarz generalny i partia Laos przejęła władzę. Jest oczywiście jedną legalną partią w kraju i wszelacy polityczni wrogowie trafiają do pierdla albo giną w niewyjaśnionych okolicznościach. I tak się komuna ostaje. Idziemy ogarniać wizę do Wietnamu. Jest 11, środek nocy. Wstałem 3 minuty temu. Do 11:30. Wizy do odbioru za 2 dni. Za 48 godzin o godzinie 11. Czyli to jest za 46 godzin. A? Na razie jak spotykamy ludzi, to im się nie podoba w Laos. Jest bardzo drogo. Jest drożej niż w Tajlandii, a standard jest gorszy niż w Tajlandii. I nie możemy znaleźć dróg, bo nie ma dróg. Wszystkie te panie o dziwo sprzedają dokładnie to samo. Jest chyba z 20 parę straganów i wszystkie ceny są takie same. Wielka tutaj współpraca pań. Na pewno jedna osoba stoi za tym wszystkim. Za piątaka jest kanapka jak z Saboja. Tylko że w laosińskim stylu. Lotiańskim. Czy jakimś tam. Panie zaraz zaczną na nas krzyczeć. Zauważam głód w oczach Ady. To nabytek za 10 koła. Tylko że Ada już zjadła połówkę.
Jakie to uczucie? Dzierżyć miliony w dłoni. Nie podoba mi się w sumie. Czemu? Nie wiem, czuję się jakbym miała za dużo i mnie to denerwuje. Jednak 20 zł to dla ciebie za dużo. To nie jest 20 zł. No wiem. Prawie milion. Dzisiaj odbierzemy wizę za jakieś 45 minut. I będziemy mogli wjechać do Wietnamu za jakieś 10 dni. Ceny są tutaj jak w Anglii. Wczoraj na przykład mieliśmy wino na spółę z inną parą za 8 funtów. Znaczy się dużo pieniędzy. No i za wszystko to trzeba płacić, co jest straszne. Za stranie, za pikanie inaczej, Za wejście na górę. za chodzenie trzeba płacić. Za oddychanie pewnie też. No nie ma lekko. Jakieś żydowskie nasienie tutaj się zakleszczyło. No tak potocznie no. No jak dobrze pójdzie, to jutro rano będziemy jechali w stronę Vang Vieng. W 5 minut powinna być gotowa. Wizę dostaliśmy i jadymy na południe. Dzisiaj. Chyba. Mamy chyba drugie zatrucie na pokładzie programu kosmicznego kurs Luang Prabang. Masz obrzydzenie do ryżu albo kary? Właśnie nie ma niczego obrzydzenia, bo nie wiem czym się zatruło. Ach. Sraka było plum plum. Teraz jest gaga, z obserwacji wynika. I ogólna słabość. Tapsy, które dostałem w Tajlandii, Ada łyknęła, może jej przejdzie. Ale to chyba i tak nie zmienia faktu, że 90 km podjazdów nie jest wskazane, które nas czeka. Tak więc prawdopodobnie odwrót i autobus. Na rowerze autobusem znowu. Może powinniśmy kręcić ten program jak Charlie, ten Charlie, który podróżował by any means. To my zrobimy wersję by bicycle by any means. No, tak to rowerowanie będzie wyglądać. A jesteśmy trochę z Luang Prabang. Ładny motylek lata. O. No i chyba możemy wracać. Dobra rzecz tego taka, że będziemy na weekend w miejscowości hipisów. Jak się czujesz z tym, że jedziemy pod górę, ale nie jedziemy na rowerach? Nie masz moralnych wyrzutów? Trochę mam. Prawda. Przez 2 godziny autobusem przejechaliśmy jakieś 20 km. To jest niemożliwe. No niemożliwe, ale prawdziwe. Więc rowery jednak są całkiem szybkie na standardy Laosu. I jesteśmy w Vang Vieng. Rowery zmontowane i ciśniemy do hostelu. Zaraz jest. Jest tutaj darmowa łycha od 17:30, dlatego melanż trwa od 17:30 do 22:15. Żeby było zgodnie z prawem. Muzyka jest taka różna, że leci od reggae po hardstyle. Good bigger bang bang boy do your bang bang I wanna bang bang you scream bang bang drum and big bang 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 new miss lang gang sound up lock tang tang Put 'em up, so south to the life of the eye
in the club เป็นทางซ้ายเป็นตรงโค้งก็มีแต่คนเป็นตาจับสาวได้ขับรถบ่ไหวเดียวก็สิพากลับเขาจะไปถึงฝันแบบบ่ได้นอนบ่ได้หลับฮ่าฮ่า yeah we gonna sleep all day and party all night baby take some shots and roll the weed up Laoski Amsterdam albo Vang Vieng, gdzie wszystko jest płatne i grzyby i opium latają w powietrzu. Wszystko można dostać. I muzyczka fajna. Jabbę też można dostać. I podobno jest nawet legalna dla kierowców ciężarówek długodystansowych. Crystal meth. No, rzeka. Łapnął nas pierwszy deszcz od miesiąca. Ale taki malutki, kropiący. Fajne uczucie. I w ogóle niebo takie jakieś szarawe. Od 2 dni. Od 2 dni. Nie można ładnych zdjęć cykać. Ale będzie się jutro fajnie jechało, jak tak będzie, nie? Jutro ma być ciepło już. Ale jesteśmy na organicznej farmie kóz w Laos. Ciekawe ile w niej organiki, ale kozie sery mają. Więc może być tak bardzo organiczna jak Oszołom albo inne Tesco. Siedzimy właśnie sobie na koziej farmie. Jest niedziela. Przyjemna bryza deszczu wali po łbie. My czekamy na kozi ser z kozy, która podobno tutaj mieszka. Może jedna, może 2, ale farma jest organiczna, więc powinni mieć parę. Jesteśmy w Vang Vieng, miejscowości typu Menage Full 100%, gdzie grzyby, opium, jabba, czyli crystal meth są ogólnodostępne. Policja podobno przymyka na to oko, wszystko jest nielegalne, ale legalne. Za złapanie pod wpływem narkotyków trzeba zapłacić 3 do 4 milionów kipów ichniejszych, to jest jakieś 300 do 400 dolarów. Podobno zabierają paszport i nie puszczają dalej. No, więc myślę, że miejscowość może z tego żyć. Dotarliśmy tutaj autobusem. Były takie górki, a my sobie siedzieliśmy i kimaliśmy, właściwie czytaliśmy w autobusie, który jechał 8 godzin. A jechaliśmy autobusem, dlatego że Adę pociągnęła sraka. W każdym razie żarcie nam do końca nie służy. Co jakieś 2 dni coś się dzieje, słychać jakieś bulgoty, strzały i inne takie. Nawet dzisiaj rano były jakieś bulgoty niepokojące, ale przegodziliśmy się do godziny 2 i jest spoko. Chyba. Zobaczymy po kozim serze. A dalej jedziemy w stronę południa. W stronę Vientiane, czyli stolicy Laos. Nie napedałowaliśmy się przez ostatni tydzień. Czekaliśmy na wizy w Luang Prabang właśnie. Przez jakieś 4 dni. Ja myślałem, że będę pisał pracę magisterską, ale mi nie wyszło jak zawsze. Więc jabba i 36 godzin na napisanie pracy. Kozi serek. Niam, niam, niam. Ser z laoskiej kozy. Ta koza była komunistką. Pewnie dawała gorzki ser. Dla wrogów ustroju. Tam jest główne zbiorowisko zrzutu turystów. Takim kajaczkiem się spływa i się uderza do barów. Bo bary są przy rzece. I do jakiegoś 2013 roku ginął jeden turysta na tydzień. Przez najebanie oczywiście. No. Mamy węża na drodze. Pierwszego idzie do nas, tak? Nie wiem. A to jakiś chyba taki patykowaty wężak. Nie wiem, ale nie podoba mi się tak czy siak. Ale nie chciałabym zobaczyć jego coś przejeżdża. Dalej wężu.
Ajajajajaj. O, wiadomo. Udało się. Jechać czy nie jechać? No, pierwszy wężyk zaliczony. Prawie go rozjechaliśmy. Zakupiliśmy sobie gastro popołudniowe, Sałateczkę. które jest tak straszliwie ostre, że nie idzie go przegryźć. Nawet woda nie pomaga. Sałateczka z papai. Przynajmniej wypali robaki. Jeśli istnieje coś takiego jak palpitacje odbytu, to ja je będę miał przy sraniu. Cokolwiek. To bardzo ekstremalne przeżycia. Powiem jakieś dziwne żarcie dygawki. Jakieś dreszcze, ale ja nie czuję. Zimno mi. I nie wiem, jakiś taki jestem niepewny. Chyba mnie poskładało to gastro, te papryczki. O, krówki. Byczki? Oje. Strasznie zapakowane. Strasznie zapakowane. Ledwo idzie oddychać przy tych wszystkich zjewach w powietrzu, kurzach, pyłach i śmieciach w drodze jeszcze. Aś tu może. Może to już wszystko? Mieliśmy zrobić 98 km dzisiaj, a zrobiliśmy jakieś 85. Okazało się, że jezioro, które miało być super piękne, okazało się Feskaczokiem. W każdym razie jesteśmy 70 km od Vientiane, czyli stolicy Laos. Czyli już coraz bliżej. Jutro jak sobie wyjedziemy z Rańca, to będziemy tam po południu. I to już wszystko w tym dziennym update'cie w programie Kaj, dojedziesz, tam jesteś. I były krowy po drodze, i kozy, i koguty. Tak robiły. I pieski małe. 2. Kobita mi się wymęczyła. Przy pługu. Będę musiał chyba kunia kupić. Albo krowę. Jaką sałatkę dostałem? Miała być z ogórkiem. Myślałem, że będzie jakaś mizeria czy coś takiego, a okazało się, że to taka sama sałatka jak dzisiaj po południu, która wypaliła mi ryja. Ryj wypalony, żołądek wypalony i wszystko co jeszcze w ciele wypalone.